Dzień dobry, w tym filmiku przeprowadzimy test klastra Postgresa HA. Test będzie polegał na odłączeniu workera numer 1, czyli workera, który aktualnie jest w trybie primary, i zobaczymy, czy worker numer 2, czyli aktualne secondary, poprawnie przełączy się w tryb primary, a następnie ponownie uruchomimy workera numer 1 i zgodnie z oczekiwaniami powinien stać się wtedy secondary, nowym secondary. Na cele testów będziemy korzystać z monitoringu, aby nadzorować stąd aktualny status klastra. Do tego skorzystamy z aplikacji, która umożliwi nam testowanie Postgresa, wykonywanie na bazie danych operacji typu insert oraz update. Oraz dla potwierdzenia mamy dwa działające hetmany, Primary Cluster Manager i Secondary Cluster Manager, które, jak możemy zauważyć, na bieżąco działają, co minutę są uruchamiane, więc będą prawidłowo nadzorować i ustawiać cały klaster. Jak widzimy, środowisko, z jakim startujemy, jest to środowisko, na którym worker 1 o adresie zaczynającym się od 9.5 jest w statusie primary i worker numer 2 o IP zaczynającym się przez 65. Ten worker jest w trybie secondary, więc przejdziemy do zatrzymania node'a numer 1, primary, i zobaczymy, czy node numer 2 poprawnie zostanie ustawiony jako nowe primary. Jeszcze zanim to, wykonamy sobie szybkie dodanie paru rekordów, tak aby sprawdzić, czy poprawnie zostanie przeprowadzona replikacja danych pomiędzy nodem numer 1, workerem 1 oraz workerem 2. W tym celu wykonamy operację typu insert. Przez 10 sekund co sekundę będziemy dodawać kolejny rekord do bazy danych. Mamy status running, test się właśnie wykonuje. Co istotne, podanie tutaj JDBC URL zawiera oba adresy IP, co oznacza, że będzie wysyłał zapytanie do pierwszego dostępnego adresu IP. Jak widzimy, otrzymaliśmy 11 rekordów. Mamy podgląd pierwszych 5 i ostatnich 5 i wykorzystamy to później. Teraz przejdziemy do zatrzymania naszego primary. Worker numer 1. Przez systemctl sprawdzimy status OnToNode Managera. Jak widzimy, jest active running. I teraz, używając systemctl stop, zatrzymamy OnToNode Managera, co powinno odciąć kontakt od Cluster Managera do właśnie workera numer 1. Jak możemy zauważyć, klaster został poprawnie zestawiony. Dostawaliśmy oczywiście informacje z błędami dotyczące tego, że worker numer 1 jest niedostępny. Natomiast klaster został poprawnie zestawiony. Node IP65, czyli przypomnijmy worker numer 2, był secondary, ale stał się primary, natomiast node numer 1, worker numer 1, 95 jest unavailable, ponieważ po prostu nie jest dostępny.
Teraz wykonamy sobie test typu update i zobaczymy, czy po pierwsze zawartość bazy danych została poprawnie zreplikowana i czy wszystkie rekordy dotarły. Tutaj test trwa 5 sekund. Co sekundę update'ujemy kolejny rekord. I ukończono. Jak widzimy, łączna liczba rekordów się zgadza. 11 tak samo jak było wcześniej. Jak możemy zauważyć, operacja typu update się udała. Wcześniej po insercie mieliśmy pierwszą Erikę, teraz Majmi. I jak widzimy, replikacja przeszła. Tak? Tyle samo rekordów mamy i tu, i tu. Teraz zobaczymy, co się stanie, jeśli podniesiemy z powrotem workera numer 1. Oczekiwanym zachowaniem będzie to, że stanie się on secondary, ponieważ primary aktualnie jest worker numer 2. W tym celu wracamy na maszynę worker 1 i używając systemctl start ponownie uruchomimy właśnie Autonomous Managera, więc uruchomimy również całego workera. I jak możemy zobaczyć, efektem naszych testów jest to, że worker numer 1 pozostał primary, dokładnie tak samo jak był, a worker numer 1 o adresie 95 poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami stał się secondary. Dziękuję bardzo za oglądanie.